Partnerem odcinka jest Bank Crédit Agricole, w którym możesz ubezpieczyć siebie i swoich najbliższych, a także swój dom i samochód. Partnerem wyprawy na Maltę jest serwis wakacje.pl. Dzień dobry moi drodzy, przepiękny, wczesno-zimowy dzień nam dzisiaj się objawił na Malcie. Tego się właśnie spodziewałem i tak jest, w słońcu nawet bardzo ciepło. Stoję tutaj i patrzę w miejsce, które było miejscem akcji poprzedniego naszego odcinka. Tam jest mianowicie Valletta. Ale kiedy stałem w tym poprzednim odcinku tam i mówiłem o historii zakonu, o historii Malty, o historii oblężenia, to również wskazywałem na to miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili, czyli miasto Birgu i Fort Świętego Anioła. Miasto Birgu, które było pierwszą siedzibą zakonu maltańskiego tutaj na tej właśnie wyspie. Ono już istniało i Fort Świętego Anioła został zbudowany na miejscu istniejącego już zameczku. No i właśnie zaczniemy dzisiaj od Birgu. Zaczniemy od tego, ale warto co jakiś czas stanąć i popatrzeć, jak to wszystko stanowi jedną wielką całość. Ów naturalny port i te różne miasta. Historia. Niby inne, a przecież to wszystko jest jedna całość maltańska. Birgu ma kilka niebagatelnych zalet. Jak już wiecie, jest to miasto starsze od Valletty. Jest ono znacznie mniej zatłoczone. Są momenty, że na ulicach nie ma nikogo. Tutaj mieszkają ludzie, no ale ci ludzie poszli do pracy, siedzą w domach. Turystów jak na lekarstwo. No i najważniejsza zaleta tego miejsca to jest autentyczne, stareńkie, nienaruszone, pierwotne miasto. Przecudne po prostu. Doprawdy w Birgu znaleźć można miejsca całkowicie niezwykłe, no bo ten budynek, moi drodzy, on był pierwotnie siedzibą administracji zakonnej, ale bardzo szybko wprowadziła się tutaj inkwizycja, święte oficjum. Rezydowało w tym budynku kilkudziesięciu inkwizytorów. Zresztą niektórzy z nich zostali papieżami, ale nie była to tylko rezydencja. Tutaj był również sąd, tutaj również było więzienie, więc różnych biedaków, na przykład posądzonych o herezję, sprowadzano tutaj, następnie ich torturowano, przesłuchiwano i bardzo często skazywano na śmierć. Jeśli mogę wam polecić jedną tylko lekturę o fragmenciku małym dziejów inkwizycji, to polecam wspaniałą, genialną, zapomnianą książkę Juliana Stryjkowskiego Przybysz z Narbony. A to, zobaczcie, to wszystko niemal bez żadnych zmian dalej stoi. Prawdziwym cymesikiem siedziby inkwizycji jest kompletnie zachowana barokowa kuchnia. Jedna z najwspanialej zachowanych takowych kuchni na świecie całym. No mamy oryginalne paleniska, tutaj piec. Niczym się to nie różni od dzisiejszych pieców, na przykład do pizzy, opalane drewnem, a tutaj fajerki, tutaj stawiano garnki i gotowano różne rzeczy. Mamy też naczynia przeróżne. To są takie specjalne termosy ówczesne na lód. Skąd brano lód? No brano na przykład z Etny. Sycylia niedaleczko. Inkwizytor zażądał lodów, sorbetu albo granity, no to mu przywożono drogą morską lód z Etny. W tym się nie topił. To jest oczywiście rzecz do gotowania ryby w całości, ale ważniejsze są te naczynka.
No tak, macie rację, mokatierki, kawiarki. Skąd tu kawa? No, kontakt ze światem osmańskim, wielkie oblężenie, 1565 rok i w obozach wojsk sułtańskich znaleziono po pierwsze kawę, Jemen, to są początki kawy, część Imperium Osmańskiego, a po drugie znaleziono przyrządy do parzenia tejże, więc kawa w obozie tureckim pod Wiedniem dużo później, znacznie wcześniej tutaj właśnie, na Malcie. Jak już wiecie, Birgu było pierwszą stolicą państwa zakonnego na Malcie, ale nie pierwszą stolicą Malty w ogóle. Najpierw była Mdina, potem właśnie to miasto, a dopiero potem Valletta. Kiedy tutaj przybyli Joannici, no to zastali już tkankę miejską, ale oczywiście ją rozbudowali i zmienili. Co zaczęli wznosić najpierw? No zaczęli wznosić siedziby dla rycerzy. Ale zaczęli je wznosić tak, by móc tych rycerzy umieścić wedle tak zwanych języków, czyli wedle podziałów narodowościowych. No i mamy tutaj dwa niezwykle ciekawe miejsca obok siebie. Dochodzimy mianowicie do Auberge de France. Słowo auberge, auberża nie oznacza knajpy, lecz właśnie siedzibę rycerzy mówiących po francusku. Ale co jest jeszcze ciekawsze, zaraz obok, dosłownie drzwi obok, mamy oberżę prowansalską. O czym to świadczy? No o czymś, o czym kompletnie zapominamy. W tamtych czasach w Prowansji nie mówiło się jeszcze po francusku, tylko właśnie po prowansalsku. Dwa języki, Languedoc i Languedoil. Bardzo śmieszne jest też to, że po tych uliczkach do dzisiaj czasami przedzierają się samochody. Z tego miejsca, w którym teraz stoję, czyli z północnego wybrzeża Malty, na Sycylię jest niecałe 90 km. To jest dokładnie w tamtą stronę. Ale stoję tutaj nie tylko po to, by wam uświadomić ową łączność maltańsko-sycylijską, ale zacząć od bardzo ważnej konstatacji dla opowieści, która za chwilę, że ten akwen, czyli Morze Śródziemne, to był akwen żeglugowy już w czasach starożytnych, niezwykle pełen różnego rodzaju jednostek. I jedną z takich jednostek w roku 60 po Chrystusie, w roku 60 naszej ery płynął święty Paweł. Święty Paweł płynął z terenów dzisiejszej Grecji do Rzymu, gdzie miał być osądzony, miał stanąć przed cesarzem. Na razie same fakty. Za chwilę przypowieść. Na pewno płynął. To był na pewno 60 rok. I na pewno owa jednostka, na której był, rozbiła się u którejś ze śródziemnomorskich wysp. Wiemy na pewno, że owa wyspa wówczas nazywała się Melite. I jak chce tradycja, była to właśnie Malta. Owa łódź miała najpierw w trakcie jesiennego sztormu już bezwładnie dopłynąć, rozbiwszy się końcowo do tej małej wysepki. Dzisiaj wysepki Świętego Pawła. A potem rozbitkowie dotarli na brzeg tam. Tam przyjęli ich barbarzyńcy, czyli miejscowi, a mianem barbarzyńców wówczas określano wszystkich, którzy nie mówili po grecku albo też po łacinie. Byli oni niezwykle przyjaźni, rozpalili ogień, lało, było brzydko, żeby przybysze mogli się ogrzać. I wówczas to świętego Pawła zaatakowała żmija. Co nie zrobiło na świętym Pawle najmniejszego wrażenia, on po prostu wrzucił ową żmiję do ognia. Żmija go nie ukąsiła. Miejscowi powiedzieli: człowiecze, ty jesteś Bogiem. Na co święty Paweł powiedział: nie, za mną stoi ktoś większy, ktoś, kto nade mną czuwa i kto o mnie dba. Mógł zostać królem wyspy, władcą, ale nie zrobił tego. Tylko nauczał, leczył, uzdrawiał. Uzdrowił również ówczesnego namiestnika wyspy, Publiusza,
rzymskiego gubernatora. A kiedy przyszła wiosna, kiedy można było podjąć ponownie żeglugę, popłynęli dalej. I to wszystko miało rzeczywiście miejsce. Jest tylko jedno małe ale. Otóż wysp o takowej nazwie, takich Melit, było wówczas kilka. Jedną z nich był również Myliet, dzisiejszy adriatycki. I rzeczywiście do Rzymu z Grecji można płynąć Morzem Śródziemnym, ale można też płynąć Adriatykiem i dobić do Włoch, od Adriatyku podjąć drogę lądową. Więc oczywiście grupa chorwackich uczonych twierdzi, że być może był to Mljet. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Tradycja każe nam wierzyć, że była to Malta. A co wiemy na pewno? Ta wspólnota chrześcijańska, która tutaj powstała w czasach świętego Pawła, jest jedną z najstarszych, nieprzerwanie trwających wspólnot chrześcijańskich na świecie. Bo Malta to przecież kraj chrześcijański. Wyspa Świętego Pawła, Malta, tam Sycylia. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się St. Paul's Bay. I ta nazwa dotyczy nie tylko Zatoki Świętego Pawła, ale również miasta, które wokół niej wyrosło. No i właśnie tutaj mamy również restaurację, jak to w mieście. Wybraliśmy ową, która jest dokładnie na piersie. Nazywa się Zigumary i jest restauracją jaką? No przecież nie stekownią, jesteśmy nad morzem. To restauracja rybna. Nasze zamówienia wyglądają spektakularnie, aż wstanę, byście i wy mogli się im lepiej przyjrzeć, z wysokości pewnej. No to jest po prostu dzieło sztuki. Pół homara i do tego fettuccine w sosie, oczywiście homarowym. Bazą jest bisk, czyli wywar ze skorupek. Na bazie bisku, czyli wspomnianego wywaru, mamy jeszcze dwie zupy. To jest po prostu zupa z ryb i owoców morza. Kawałki ryby, krewetki, homarzyca, czyli langustynka i bardzo intensywny wywar na bazie oliwy, pomidorów i bisku właśnie. To jest również połówka homara, tylko w zupie z tegoż. No wygląda tak, że mogłoby to startować w jakimś konkursie. Na razie mówimy o stronie wizualnej, ale za chwilę usiądę i spróbuję. To jest moje danie. O swojej słabości do krabów opowiadałem wam już wielokrotnie, ale również mam słabość do makaronów. Linguine, czyli makaron długi, tak jak spaghetti, tylko leciutko spłaszczony. I do tego krab. A teraz sos. Dobrze, że mamy takie śliniaczki. Wszyscy je mamy, choć tylko na mnie ów śliniaczek widzicie. Pasta jajeczna, ugotowana w punkt, czyli nieprzegotowana. Sos niezwykle intensywny, smakujący morzem. To jest morski krab. Nie jest to przepomidorowane. To jest po prostu wspaniałe danie. W kieliszku mam maltańskie wino i w ogóle muszę wam powiedzieć, że zmiana, jaka nastąpiła w tutejszej gastronomii, a byliśmy tu pierwszy raz 15 lat temu. I oczywiście było wszystko, ale to nie była taka rafinada jak teraz. To się zmieniło naprawdę niebywale. Myśmy tutaj ani razu nie jedli źle w trakcie tego pobytu. Najlepsze rzeczy wam pokazujemy, ale nie dość, że nie jedliśmy źle, to jedliśmy bardzo dobrze. A teraz mamy rzecz po prostu wspaniałą. Moi drodzy, ja się będę za chwilę tu bawił, będę rozłupywał owe skorupy, będę bardzo usmarowany pewnie, ale wszystko jest. Szczypce są, chusteczki są, śliniaczek jest. Tak, to jest doskonały adres. Gorące mniej.
tak jak mama uczyła. Pora teraz, moi drodzy, na kącik plażowy. To miejsce, które widzicie w dole, to najpiękniejsza plaża na całej wyspie, w dodatku plaża, która została w 2024 okrzyknięta najpiękniejszą plażą w całej Europie. Po maltańsku nazywa się Tufieha, a po angielsku nazywa się ona Riviera Bay. I mimo, że mamy wczesną zimę, to mamy tam ludzi, którzy z tej plaży korzystają, czyli surferów. Ale w szczycie sezonu, nawet w szczycie sezonu letniego, nie ma tutaj przerażająco wielkich tłumów. Ona jest trochę na osobności i trzeba zejść po schodach niebagatelnych, żeby do niej się dostać. Pięknie położona dookoła klify, ale obok mamy coś, co z kolei łączy nas nie z działalnością przyrody, lecz z działalnością człowieka. W dodatku w dawnych wiekach. Otóż w wieku XVII Joannici opasali całe wybrzeże wyspy takimi oto wieżami. O co chodziło? Chodziło o system ostrzegawczy. Chodziło o to, że tam siedziały straże, wartownicy i kiedy widzieli, że ktoś nadpływa, to komunikowali się z kim? No z następną wieżą. Wszystkie wieże były w zasięgu wzroku jednej z drugiej. Tam dalej mamy kolejną. Kto tu wtedy przypływał w tym XVII wieku? No, zagrożenie tureckie już zostało opanowane, ale jesteśmy nie tylko blisko Sycylii, również blisko Afryki. A wówczas niezwykle groźni, niezwykle prężni, niezwykle aktywni byli berberyjscy piraci. Oni tutaj przypływali po co? No, żeby robić to, co najczęściej robili piraci. Łupić, gwałcić, palić, grabić, porywać ludzi i brać ich w niewolę. No i właśnie to był wczesny ostrzegawczy system. Patrzyli w morze, dawali znaki i byli gotowi. No i tak to wygląda teraz. Dzień chyli się ku końcowi, a my zmieniamy wyspę. Płyniemy na Gozo. Nie jest to specjalnie wycieńczający rejs, bo trwa około 25 minut. Gozo jest tam. No i w związku z tym, że zmieniamy wyspę, będzie to nieco inna, choć w dalszym ciągu maltańska opowieść. Widzimy się niebawem. Richle, jakby powiedzieli Czesi. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka, a także nowym partnerem całego naszego kanału jest bank Crédit Agricole, w którym możecie ubezpieczyć siebie, a także swoich najbliższych, a również swój dom czy też samochód. Dziś skupmy się na ubezpieczeniach komunikacyjnych. W banku Crédit Agricole możecie wykupić kompleksowe ubezpieczenia samochodu. Zarówno OC, Autokasko, jak i NNW oraz rozszerzone Assistance. Takowe ubezpieczenia doskonale sprawdzą się podczas samochodowych wojaży po Europie. Co niezwykle ważne, w aktualnej promocji banku Crédit Agricole możecie dostać nawet 1000 zł zwrotu za OC oraz darmowe Assistance na Europę. Szczegóły w opisie odcinka. Partnerem naszego wyjazdu na Maltę jest serwis wakacje.pl. W rzeczonym serwisie znajdziecie mnóstwo kierunków do Waszych wymarzonych podróży niemal na całym świecie, ale oczywiście wśród tychże jest również to miejsce, Malta. Kierunek turystyczny niezwykle ostatnimi czasy wśród Polaków popularny. Możecie tutaj przyjechać, by po prostu leniwie siedzieć w hotelu all inclusive nad brzegiem Morza Śródziemnego, a możecie również znaleźć bardziej butikowe hotele i zwiedzić nie tylko Maltę, wyspę, ale również Gozo, czyli drugą wyspę, która wchodzi w skład kraju o nazwie Malta. Dzięki aplikacji wakacje.pl w swoim telefonie przejrzycie setki ofert i znajdziecie taką, która Wam najbardziej odpowiada. Koniec kącika partnerskiego.
Moi drodzy, słońce wzeszło i jest nawet dzisiaj dość łaskawe, gdyż przebija się przez chmury. Całą noc lało. Ale teraz w tych częściowych słonecznych promieniach możemy z tego miejsca zobaczyć, czym jest Gozo. No jest przede wszystkim znacznie bardziej zieloną wyspą niż Malta. Malta to głównie kamienie i kamienne miasta. A tutaj zieloność, uprawy tarasowe. Zresztą nawet z tego miejsca, tam w oddali, widać Sycylię. Ale wróćmy na Gozo. Ona była przez całe stulecia i zresztą nadal jest traktowana jako rolnicze zaplecze Malty. Również jako miejsce rekreacyjne. Tutaj właśnie uprawy, tutaj rybołówstwo i tutaj odpoczynek. Jesteśmy w stolicy, która nosi oficjalną nazwę Wiktoria, ale ową nazwę nadali Anglicy na cześć królowej Wiktorii. Natomiast tradycyjna, stara nazwa i tradycyjna w tym sensie, że do dzisiaj również używana, to Rabat. Stoimy na szczycie miejscowej cytadeli. No i tak naprawdę, gdyby był widok stąd na wszystkie strony, to byśmy ogarnęli całą wyspę, bo ona ma 67 km². 67 km² i ponad 90 świątyń. I zieloność. Tym właśnie jest Gozo. Historia tych dwóch wysp, czyli Malty i Gozo, jest w zasadzie tożsama. No to jest jedno państwo, Malta. Ale mamy drobne wyjątki, kiedy spojrzymy w dzieje. Otóż w odcinku wcześniejszym mówiłem o wielkim oblężeniu Malty przez Turków. Rok 1565. Malty Turcy nie zdobyli, ale wcześniej, w roku 1551, zdobyli Gozo. To nie była ważna strategicznie wyspa, więc tylko ją zdobyli, złupili, wywieźli jeńców i tyle. Druga różnica między wyspami to taka, że mówiłem również wcześniej o Napoleonie i o Francuzach, którzy podbili Maltę na krótko, ale wówczas nie zdobyli oni Gozo. Gozo stawiło opór siłom napoleońskim. Dopiero potem przyszli Anglicy i oni właśnie z Gozo atakowali Francuzów na Malcie. No i to jest ta różnica. No i różnica w pejzażu. Na wyspie o nazwie Malta takiego krajobrazu nie zobaczycie. Cytadela była również wyposażona w wyjścia ewakuacyjne, ukryte, schowane i to jest właśnie jedno z nich. Stareńki kamień, no tylko poręcz jest nowa i światło. Ale w związku z tym, jak to wygląda, jak w ogóle wygląda to miejsce, Gozo i Malta, nic dziwnego, że jest to gotowy plan filmowy. I zresztą będziemy jeszcze o tych maltańskich filmowych konotacjach mówić. Oto Café Royal. Nazwa wcale nie na wyrost. Była tutaj królowa Elżbieta II, co jest zresztą udokumentowane na ścianach. Café. Na Malcie termin kawiarnia jest bardzo pojemny, bo to nie jest tylko miejsce, gdzie przychodzi się na kawę czy też na herbatę. To jest również miejsce, gdzie jada się tradycyjne miejscowe kanapki. Pokazywałem wam wcześniej coś w rodzaju maltańskiej pizzy na takim tutejszym chlebie o nazwie ftira. Ale miejscowy chleb ma też jeszcze inną nazwę. Hops bizeit. Tak się właśnie to nazywa. Taki okrągły bochenek wypełniany, ja mam wersję najbardziej tradycyjną, pastą na bazie tuńczyka, różnego rodzaju ziaren, fasoli, jarzyn, kompozycji pomidorów i to jest podgrzewane i to się po prostu chrupie. Ponieważ zamówiłem bardzo leciutkie piwko, dostałem do tego obowiązkowo jeszcze jedną przekąseczkę, trochę chipsów.
Tutaj tak samo jak we Włoszech czy we Francji, jak się poprosi o piwo albo o szklaneczkę jakiegoś szpryca, to się dostaje oliwki albo chipsy. Ale hops bis Zeit to jest coś, na co Maltańczycy wypadają na zewnątrz, jedzą w domach skromne śniadanie, a potem spotykają się i jedzą coś takiego. No, ogromna kanapka. Bardzo dobre nadzienie, ale co jest najważniejsze? Jakość tego chleba. Już o tym wspominałem. Słuchajcie, tutaj nawet w hotelach, poza bułkami takimi jak na całym świecie, z odpieku, podają doskonały tutejszy chleb. Jak się sięgnie po maltańskie pieczywo, to zawsze jest wielka radość. A jeśli jeszcze ono jest tak pięknie wypełnione, to radość staje się jeszcze większa. Stolica Gozo to tak naprawdę miasteczko, no bo liczy sobie mniej więcej 7,5 tysiąca mieszkańców, ale jest najstarsze na całej wyspie, no i jest piękne, a spacer, zważywszy na rozmiar tego, nie zajmie wam dużo czasu, co nie znaczy, że nie warto go przedsięwziąć. To po prostu piękne stare miasto. Niemal każde domostwo tutaj ma za patrona jakiegoś świętego. Ten wizerunek widnieje na murze. To jest akurat święty Jerzy i on chroni domowników przed złem. I wiadomo również, że wszyscy, którzy tu mieszkają, chodzą do kościoła pod wezwaniem świętego Jerzego. Kawałek dalej mamy Matkę Boską Tapinu, czyli Matkę Boską od Filipa. To jest znana tutaj świątynia cudów, zatem ludzie z tego domu chodzą modlić się właśnie do kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Tapinu. Miejscowość Fontana, jej nazwa nie jest przypadkowa, gdyż wiąże się z pewną konstrukcją postawioną w czasach Joannitów. Chodzi mianowicie o system akweduktów, który doprowadzał tutaj wodę, po czym zresztą są do dzisiaj ślady, bo część z tych akweduktów funkcjonuje. Muszę przejść przez jezdnię na drugą stronę, by wam pokazać, o co chodzi. Niezwykle podobne miejsce widziałem w Andaluzji u stóp gór Sierra Nevada. Publiczna pralnia. Tam akwedukt zrobiony przez Arabów, a tutaj akwedukt i publiczna pralnia wzniesione przez Joannitów. No zobaczcie, tutaj leci woda, tu mamy miejsca, w których się pierze. Co jest w tym najbardziej fascynujące, że owa konstrukcja w tym wypadku z początków XVII wieku w dalszym ciągu funkcjonuje. Fontana Cottage to nie tyle sklep, co magazyn z pamiątkami. W pierwszej części mamy rzeczy dość typowe dla tego rodzaju przybytków. Mamy miejscowe rękodzieło, mamy miejscowe koronki, mamy obrusy, fartuchy, magnesy i to wszystko, co z reguły w tego typu sklepach dostać można. Ale jest druga część, mym skromnym zdaniem, bardziej interesująca. Na wyspie jak dzikie rosną opuncje figowe, a opuncje figowe mają świetne owoce. Robi się tutaj z nich dość słynny likier z tychże właśnie. Ale nie tylko to tutaj mamy. Owcze sery. Owcze sery to jest coś, z czego Gozo jest bardzo słynne. No i te owcze sery można sobie nawet zabrać ze sobą, bo są w ten sposób pakowane. Różne wersje smakowe, albo czyste, albo z taką posypką paprykową, bądź też z pieprzem. Ja już takowe sery jadłem, ale teraz takiego czyściutkiego spróbuję. Twardy, dość
pikantny w smaku, świetny ser. Dobra, oliwki wiadomo, robi się tutaj oliwę, robi się tutaj po prostu tapenadę. Ale mamy coś jeszcze. To są pomidory suszone na słońcu, wiadomo. Karczochy. Karczochy miejscowe są słynne i robi się z nich przetwory pod postacią właśnie takich pâté, czyli pasztecików. Mam tutaj krakersika. Karczoch wspaniale regeneruje organizm. Mamy takie same paszteciki kaparowe. Kapary też tutaj, jak tylko jakiś murek się pojawi, to rosną. O właśnie, żeby nie być gołosłownym. Miejscowa oliwa, również na różne sposoby aromatyzowana. I muszę Wam jeszcze na koniec tego króciutkiego przeglądu pokazać pewną słodycz. Bardzo zacne są miejscowe nugaty, miękkie nugaty. Wiadomo, największymi fanami nugatów są Hiszpanie, ale nugaty są też robione we Włoszech. Wybór tu jest ogromny. Pomyślałem, że wykorzystam dawne dzieło Joannitów, by pokazać Wam, jak się robi rybę w miejscowym sosie, który po maltańsku nazywa się salsa picanti. Salsa, sos pikantny, ryba w pikantnym sosie. Zaczynamy od tego, od czego zaczyna się prawie wszystko w Śródziemnomorzu. Czyli rozgrzewamy trochę oliwy w rondelku. W tym rondelku będzie przygotowywany sos. I teraz na tę jeszcze nie rozgrzaną za bardzo oliwę wrzucam 2-3 ząbki posiekanego czosnku. Teraz do tego dokładam zioła. Mam świeże oregano, to może być oregano suszone, ale może też być majeranek. Łatwiej w Polsce o świeży majeranek, a majeranek i oregano to zioła pokrewne, jak wiecie. Więc teraz trochę oregano i więcej mięty. Jeśli chodzi o oregano, to jak powiedziałem, może to być majeranek, natomiast mięta nie ma tu zastępstwa. To musi być mięta. Ona w tym sosie odgrywa niezwykle ważną rolę. Nie trzeba tego siekać, gdyż to i tak będzie duszone, ale musi być dość dobrze namiętowione. Dobra, przemieszajmy. Czosnek już pachnie. Zaraz będę dokładał kolejne rzeczy. Kolejną rzeczą jest pasta pomidorowa, stópki ze słoiczka, koncentrat. Zmniejszę pod tym ogień. Strasznie daje. Zmniejszam, ale się nie zmniejsza. A, bo ja zwiększam, sorry. Dobra, teraz jest ok. Oliwki z pestką, czarne, takie będą lepsze. Kapary solone, więc namoczone w wodzie. No po prostu tak je odlejemy i tak nie zmoczymy tutaj podłoża, usuwając wodę w ten sposób. I nawet jak trochę wody zostanie, to nic. Dobra, zmniejszę to w ten sposób, bo tak nic nie widzę. Z reguły narzekam na to, że jest ogień za mały, a tutaj ogień jest jak w piecu hutniczym. Ale wszystko dobrze. Jest trochę wody. I teraz dodaję do tego odrobinkę chili. Odrobinkę. Chodzi tylko o kontrapunkcik smakowy. I teraz, moi drodzy, rzecz najważniejsza dla tego sosu. Mianowicie, trzeba tutaj dodać sporo cukru, powiedzmy 2 płaskie łyżki. I trzeba tutaj dodać dość sporo octu winnego najlepszej jakości. To ma być słodko-kwaśne.
Dość podobną nutę miała miejscowa kapunata, którą we wcześniejszym odcinku robiłem, czyli też była słodko-kwaśna. I teraz czekamy. Teraz można z powrotem tutaj do pieca dołożyć, gdyż czekamy, aż to odparuje i prawie zacznie się karmelizować. Sos gęstnieje niezwykle, co oznacza, że jesteśmy w trakcie procesu karmelizacji. Zresztą, jeśli uda nam się zajrzeć do środka, to zobaczycie ową konsystencję. Teraz nad tym nachylanie się jest dość zdradliwe, bowiem podgrzewany ocet bucha do góry i jest to dla nozdrzy dość dotkliwe, ale w smaku będzie idealne. Dobra, no więc teraz w zasadzie już wykańczamy sos. Mam pomidory, pomidory z puszki. Mogą być siekane, mogą nie być siekane. I teraz zmniejszam pod tym ogień i to się powinno mniej więcej 15 minut na niewielkim ogniu, o ile tutaj w ogóle takowy jest możliwy. Zrobimy najmniejszy, jaki się da. O, zgasiłem całkiem. Na jak najmniejszym ogniu to się dusi. Rozgniatam łyżką pomidory. To mamy z głowy. Co jakiś czas trzeba przemierzyć. Teraz przymierzamy się do ryby. To jest peszespada, miecznik. To może być tuńczyk, to w ogóle może być filet niemal z dowolnej ryby. Filet, który zostanie omączony przed usmażeniem. Tej mąki jest tu zdecydowanie za dużo. Tyle jej w zupełności wystarczy. I teraz ową mąkę traktuję solą i traktuję pieprzem, żeby nie musieć solić i pieprzyć ryby. I to będzie w tym nurzane. Mąka z solą i pieprzem wymieszana, pokrywka do niczego niepotrzebna. Tutaj trochę oliwy, tyle wystarczy i mocne smażenie. Żeby to się działo, trzeba najpierw dać tu czadu. Jest czad. Kładziemy i po kolei. Każdy kawałek panierujemy i kładziemy na rozgrzaną oliwę. Miecznik gotowy, sos też, to jest naprawdę szybka akcja. A propos miecznika, to i w Polsce można takowego kupić. Zresztą to jest świetna propozycja dla ludzi mało rybnych, ponieważ miecznik nie ma ości, ma tylko kręgosłup. To był jeden stek z miecznika, to wszystko. Ja wyjąłem z tego ów kręgosłup i podzieliłem to na mniejsze kawałki. O, zobaczcie, jeszcze w dodatku układam na talerzu coś w rodzaju maltańskiego krzyża. Doskonale, doskonale. Chrupiące, gorące, wspaniałe kawałki miecznika, którego nie wolno przeciągnąć. To tyczy się każdej ryby. Krótkie smażenie na mocnym ogniu. I teraz ów świetny, ekstraktywny sos. Ekstraktywny, więc nie za dużo go. Moi drodzy, rzecz skończona. Salsa pikanti. Maltańskie dzieło w maltańskim dziele Joannitów. Na koniec Zatoka Dwayra, słynna ze swego pierwotnego piękna. Słynna również z paru innych rzeczy. No, musicie wiedzieć, że to jest jeden z najlepszych akwenów nurkowych w całej Europie. Na Malcie i na Gozo działa wiele szkół nurkowych, również kilka polskich. Chodzi tutaj nie tylko o wraki, które spoczywają w tych wodach, ale również o podwodne piękno tego akwenu. Ale jeśli wyjdziemy ponad powierzchnię wody, to
ta przyroda jest tak pierwotnie cudna, że to był plan filmowy w wielu produkcjach. No, na przykład Gladiator, Troja, czy też Napoleon. No bo to wygląda tak, jak świat wyglądał kiedyś. No i zarówno Gozo, to miejsce, jak i w ogóle Malta, jak już wspominałem wcześniej, było wielokrotnie przez filmowców wykorzystywane. Teraz i my tutaj jesteśmy poniekąd w sprawach filmowych. No, być może nie będzie to produkcja równa Gladiatorowi, choć szczerze mówiąc, główny bohater budową bardzo przypomina zmagających się w czasach Rzymu na arenach. Dziękuję Państwu, do widzenia.